Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi. Zapraszam na 5. odcinek mojego poradnika do gry Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Upadły Zakon. No i w ostatnim odcinku odwiedziliśmy tą świątynię Zeffo, dowiedzieliśmy się od Enzo Cordowy, właściwie od jego hologramu, który wyświecił nam BD-1, że teraz musimy udać się na Kashyyyk, na planetę Wookiees i tam będziemy... No poznamy kolejne odpowiedzi, tak naprawdę prawdopodobnie nauczymy się nowej mocy, to raczej nie jest, myślę, zaskoczenie. No i generalnie musimy się tam udać. No i właśnie ostatnio odkryliśmy też to pchnięcie mocy. Takie oto pchnięcie. I teraz mamy dwie drogi. Ostatnio właśnie pokonaliśmy tutaj tych szturmowców. Możemy iść tutaj w lewo, albo tutaj w dół. I na razie pójdziemy sobie tutaj w dół, a to dlatego, że tutaj tak naprawdę będzie taka, powiedzmy to, winda do pewnej kopalni. Tylko chyba ta winda będzie właśnie teraz jeszcze w tym momencie zamknięta. No dokładnie, ale wyczujemy echo mocy i zjedziemy sobie na ślizgawce w dół. Co to ma być? Kontynuować wykopaliska. Chcę rzadkich artefaktów, a nie rupieci. No jak widzieliście, ta oficer Crane raczej taka typowa imperialistka, po prostu nastawiona na sukces. A my zjeżdżamy sobie po ślizgawie. Właśnie dotrzemy w dół na teren wykopalisk tak naprawdę. No i trzeba będzie sobie i tam go troszkę oczyścimy, bo tam będzie naprawdę dużo fajnych rzeczy. To oczywiście rozwalamy. O. To było dość ciekawe, że jakoś tam się źle wyskoczyło. No na szczęście nie ma czegoś takiego, że jak spadniemy, to od razu giniemy, więc możemy lecieć dalej. Kal, co ty robisz? Powiedz mi. O, tak lepiej. Tutaj też się ładnie wybij. Super. No i tutaj teraz też dobrze przeskocz. No, teraz się dało, co Kal? No i dobra. No i teraz jest krótki segmencik skakańka, linka. Już myślałem, że się Kal nie złapiesz. No i jesteśmy z powrotem. Wpierw oczywiście do ogniska sobie, znaczy no, do punktu medytacyjnego. No i super. No i teraz tak, mamy tutaj drzwi, one będą zamknięte na ten moment, więc tutaj sobie nie przejdziemy. Tutaj będzie taki skrócik, można powiedzieć. Tutaj na dole, jak widzicie, już mamy przeciwników i też coś na pewno będzie. No i gdzie jest tutaj parę przeciwników, na dole też jest skrzyneczka, więc tutaj, znaczy no jest jeden przeciwnik, ale widzicie, są te dziury z ziemi, z którego przeciwnicy oczywiście będą wyskakiwać. To możemy sobie od razu to zrobić. Tego załatwimy, wyskoczą zaraz kolejni. No i mnie chwycił, ale to nic, załatwimy ich na spokojnie. Nawet punkt umiejętności się udało zdobyć, także super. No i skrzyneczkę weźmiemy. Co tam jest? Co to? O, no i mamy nowy materiał na poncho, wędrowiec. Takie czerwone poncho. O, spoko, niech będzie. Zawsze to coś innego, pasuje trochę Kalowi do włosów. I oczywiście od razu odpoczniemy sobie. Odpoczniemy, wydamy punkcik. Tak dobrze się złożyło, bo czeka nas walka z takim silniejszym troszkę przeciwnikiem. Więc myślę, że to dobry moment, żeby sobie zwiększyć moc. No i możemy lecieć dalej. No i dobra. To lecimy sobie tutaj. I tutaj czeka nas na takie coś. Taki przeciwnik. Au, troszkę zapomniałem, że on taki zamach robi. On generalnie robi dwa ciosy i potem odsłania plecy, więc można mu na nie wejść. No generalnie nie jest specjalnie trudny do wymiania, jak widzicie. No i mamy takie coś pokonane. Możemy go też oczywiście skanować. Ja mu się tak fajnie jeszcze głowa rusza po śmierci. I to jest Jotas. Czyli silne, lecz powolne ataki po uniknięciu dowolnego ciosu. Szybkie ciosy i lub nietypowe ataki rozświeczają je i zdezorientują. Czyli taka taktyka. No ja generalnie jestem fanem na nich raczej szybkich ataków. No a one też są dość powolne, więc myślę, że spoko. No i mamy kolejne echo. Oficer Imperium próbowała schować tu relikt. Sufit się zarwał. Uwięziło ją, nie uciekła. No i tutaj tak naprawdę mamy koniec historii oficer Crane. Tutaj zginęła szczątki imperialnej oficer. No niestety, przykro mi.
Tak szczerze to w sumie nie, ale nieistotne to jest. Możemy ruszać dalej. Możemy sobie od razu tutaj odblokować skrócik. Także linka przecięta, mamy drogę w dół. Mamy też drogę tutaj, ale tutaj na razie nie przejdziemy, bo jak widzicie te linki są za daleko. Więc tutaj oczywiście się wrócimy. To chyba nawet będzie oznaczone na mapie, że tutaj nie ma aktualnie przejścia. Mamy jeszcze tutaj windę, a na razie z niej nie korzystam. No i mamy dalsze przejścia. Także jest naprawdę co robić. Zwiedzimy sobie oczywiście te całe wykopaliska. No i mamy tutaj drogę w lewo albo drogę na wprost. I tak się zastanawiam, którędy pójść. Może chodźmy na razie drogą na wprost. Tutaj po tej lince. To jak widzicie mamy kolejnego kozła. Także trzeba będzie go tutaj załatwić. Okej, super uniknięte. Ała, zapomniałem, że te kozły tak bardzo dużo biją. O, ale możemy go chyba zrzucić. No dobra, nie udało się. On nas zrzucił, no nieładnie z jego strony. Gdzie on poszedł? Tu jest. No te kozły na takim małym obszarze naprawdę dają radę. Ale mamy go. No minus jest taki, że zostało mi kurczę bardzo mało stymów. A tutaj zaraz będziemy mieć pierwszego szturmowca czystki. No to ale to nic, damy jakoś sobie radę. Okej, ten załatwiony. No i został jeszcze ten. No i super. Bez problemu tak naprawdę. No i lecimy dalej. Tutaj mamy kolejną windę, ale również na razie mnie to za bardzo nie interesuje. Idziemy sobie cały czas do przodu. Najbardziej mnie teraz właśnie obchodzi tutaj, żebyśmy sobie to przejście odblokowali. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, będzie jeszcze jeden kozioł. Będziemy go musieli w takim razie sprytnie załatwić, żeby za dużo życia nie stracić. Nie wiem do końca, co on robi. Dobra. Udało się bez straty życia na szczęście. No i idziemy dalej. Tutaj taki znowu będzie krótki segment zręcznościowy. Jeszcze ślizgaweczka. A nie, to nawet nie jest ślizgawka. I tam jak widzicie mamy pierwszego szturmowca czystki. Co oczywiście nie będzie łatwe walka. Ała, no to trochę oberwałem. Nawet bym powiedział, że trochę mocno. Ała, no niestety się nie udało. No miałem bardzo mało życia i też o dziwo ci szturmowcy dość szybko zabili te małe szczurki, które wychodzą z podziemi. No dobra, to podejdziemy sobie jeszcze raz. Oczywiście nic się nie dzieje, droga jest dość krótka z przeciwnikami, też wszystkimi tak naprawdę nie musimy walczyć, no ten jak widzicie się odnawia. Ja sobie tutaj część przebiegnę tego, żeby tylko dojść właśnie do tamtych przeciwników. No a to jest z kozłem, chyba będziemy musieli zawalczyć już. O! No i tak powinno mi wyjść też za pierwszym razem, kurczę, niepotrzebnie wtedy straciłem tyle życia na tym koźle. Mamy intruza! No dawaj. Już tylko ty i ja. No i dobra, pięknie. No i teraz z powrotem na tego szturmowca czystki. Jak widzicie, tam był też ten generał, kurczę, szturmowców i on robi to dość duże problemy, ale no właśnie miało to być jakby znaczy jakby miały nam tam pomóc właśnie te... No dawaj. Miały nam tam pomóc te skazy. Tak, one chyba się skazy nazywały. No, te w każdym razie te szczurki miały nam tam pomóc w walce. Ale jak widziałem, wtedy je zabili niestety wszystkie, zanim w ogóle zdążyliśmy tam podejść. No mam nadzieję, że teraz może tak nie będzie. Najlepiej to użyć spowolnienia czasu na szturmowcu czystki, bo na nich oczywiście też to działa. I wtedy zabić tego zwykłego generała szturmowego. Pokonamy cię! A można zrobić też tak. Jak teraz był zajęty, widzieliście, tym innym. To na spokojnie. Spowolnimy czas, To nic takiego. żeby się wyleczyć w pełni. Żwawy jest. Jak widzicie, on jest dość szybki.
Dobra, weźmy się. O, troszkę go zbiliśmy. Użyjmy jeszcze spowolnienia. I jeszcze raz spowolnienia. No i mamy go. Sir, zabiłem szturmowca w czerwono-czarnym pancerzu. Takiego jak na pracę. Szturmowiec czystki. Ich jedynym celem jest polowanie na Jedi. Nadciągają inkwizytorzy? Możliwe, choć jesteśmy daleko od braki. Może stwierdzili, że wystarczą szturmowcy. Albo celowo grają na czas. Zachowaj czujność. No właśnie, czyli mamy właśnie tych szturmowców czystki, co polują na Jedi. No, nieprzypadkowo oni się tu znaleźli oczywiście. Mamy z elektropałką szturmowca. No elektropałki mogą atakować seriami szybkich ciosów, osłaniają się jednak po zakończeniu ataku początkowego. Zwinny przeciwnik o podstępnych kontratakach zdolny do unikania i parowania otrzymanych ciosów. Czy widzicie, odsłaniają się jednak po zakończeniu ataku początkowego. Wtedy najlepiej właśnie ich atakować według tego, ale jak widzieliście, no też jest dobrane spowolnienie czasu. Dość łatwo wtedy ich też pokonać. Doskonałe znalezisko. Przyjrzę się temu osobiście. Okej, coś tutaj widzę, że jakiś artefakt był znaleziony. No i dobra, mamy też dwie skrzyneczki. Wracaj tu! Co to, BD-1? Nowa skórka do Billiego, fajnie. Tutaj oczywiście na te wykopaliska, na ten teren jest dużo takich rzeczy, których teraz nie zrobimy, więc nie będę też tutaj specjalnie teraz po nich chodził. Generalnie będę chciał jeszcze zrobić jedną rzecz, bo teraz możemy odblokować dla BD-1 tą taką rzecz, taki antenkę, taką ala, dzięki której będzie mógł otwierać niektóre też skrzynki, te, które były wcześniej zablokowane. Ale w tym momencie mamy nowy punkt umiejętności i zastanawiam się, na co go wydać. Grupowe spowolnienie jest fajne, też odepchnięcie grupowe też jest spoko. Ale pójdziemy sobie na to, że Kal odzyskuje więcej mocy, gdy eliminuje przeciwników i odzyskuje jej część, gdy ataki są blokowane. To jest bardzo fajne, szczególnie, że no w tej grze naprawdę z mocy trzeba korzystać i to dość mądrze. Szczególnie na tym trudniejszym poziomie. W sumie mogliśmy jeszcze odpocząć, nie zaszkodzi. Także odpoczywamy. I zastanawiam się w sumie, w które miejsce teraz się udać, bo mamy parę możliwości. Ja bym się chciał w jedno konkretne dostać, to zobaczmy, jak one tutaj działają. Tu byśmy byli... Aha, tu byśmy, zobaczcie, wrócili do góry. Byśmy sobie pojechali tędy i byśmy wrócili. Okej, nie brzmi to głupio. To możemy tak zrobić w sumie, bo to nie wiem, gdzie nas zaprowadzi. Dobra, to wiecie co, może po prostu nie będę tego patrzył, po prostu sprawdźmy. Pojedziemy sobie prawdopodobnie tą windą na sam koniec, więc sprawdzimy sobie pozostałe. Ała, żeś mnie walnął jeszcze tam z tyłu, na odchodne. Co ja w ogóle robię? No, to nie tak miało być. O, tutaj mieliśmy zeskoczyć i tutaj udać się w lewo do tych szczurków. I możemy te szczurki, jak wiecie, tak fajnie zrzucać w ogóle, tych przepaści. No, tylko w tym momencie zabiera nam to dużo mocy, więc no nie wiem, czy jest aż taki duży sens to robić. No ale na pewno zrzucanie przeciwników jest no bardzo fajne, bardzo przyjemne. Wróg, przygotować się! Nikt nie jest taki szybki. Przeładowuję. Rozwalić gębę! No, trochę mało widzę. Dobra, trzeba załatwić wpierw tamtego, Ruszać naprzód! tego z działeczkiem, bo nam tutaj Jedi jest już słaby. przeszkadza zdecydowanie. Dobra, wyleczmy się. Dobra, Znajdę twój słaby punkt. no i mamy go. No i prawie, że punkt umiejętności się nabił, ale jeszcze nie. No dobrze, to wjeżdżajmy do pierwszej windy. Zobaczymy, na które miejsce nas to w ogóle zaprowadzi. Bo akurat to jest jeden z tych motywów, że no nie pamiętam naprawdę, która winda gdzie prowadziła dokładnie. Więc zaraz zobaczymy. To jest miejsce, do którego ja w ogóle bym chciał na ten moment iść. No, troszeczkę się tymi windami, jak widzicie, jedzie. No ale co zrobisz? Dobra, jesteśmy. Okej, możemy coś zeskanować. Sprawdzę to. Jakiś sprzęt wydobywczy, no dobrze. Okej, to jest dokładnie to miejsce, co myślałem i tu się nawet nie dostaniemy w tym momencie. No to możemy stąd wracać tak naprawdę.
Przysypały go skały. Tunele zrobiły się niestabilne przez... No tutaj nie dałem Kalowi dokończyć, no ale tak jak widzieliśmy, po prostu go zasypało. Odpoczywamy, biegniemy dalej. No i lecimy tędy, będzie na pewno szybciej niż windą. Dobra, czyli tutaj to w ogóle na pewno wrócimy, ale to jeszcze nie jest ten moment, żeby nam to było potrzebne. Oj, dobrze, nawet wyszliśmy, bo właśnie chciałem teraz do tej windy pójść. Proszę nie wstawaj. Zrozumiano. No, nie do końca o to mi chodziło, ale już jak tak poszło, to niech tak będzie. O, i punkcik umiejętności nabity. Jestem pod wykopaliskami. Dotarli dalej niż myśleliśmy. Teraz się tym nie martwmy. Imperium zidentyfikowało cię jako Jedi z Braki. Cały czas szukają modliszki. Może ją przemieśćmy. Uruchomienie silnika to za duże ryzyko. Wyładowanie energii od razu zwróciłoby na nas uwagę. Wrócę jak najszybciej. Okej, czyli musimy wracać, jak widzicie. Ale my jeszcze nie będziemy tak naprawdę wracać. Jeszcze pojedziemy sobie tą windą i tą drugą. Bo ta to już kompletnie nie wiem, gdzie nas wywiezie. Tamtą akurat tak myślałem, że to będzie pewne miejsce. No nie chcę wam na razie zdradzać, bo tam w swoim czasie oczywiście dojdziemy. A tutaj to gdzie my będziemy? A, to jest taki, zobaczcie, mocny skrót. Tu jesteśmy praktycznie na początku, zobaczcie, tu jesteśmy już przy statku. Przy modliszce. Fajny skrócik, co? Bardzo dużo zaoszczędziliśmy, że tak powiem, czasu. Ale ja nie chcę jeszcze tutaj być. I zlecimy sobie tą drogą. Ogólnie to jest też ciekawa zjeżdżalnia, bo ta zjeżdżalnia uważam, że jest taka dość nawet skomplikowana, bym powiedział. No jak sobie źle zatrzymacie, no to jest naprawdę problem, żeby to przelecieć. No ale nie jest to też długie, no może trochę przesadzam, w sumie tylko 2 pierścienie trzeba było przeskoczyć. No i dobra, no i musimy wrócić tak naprawdę do początku. Możemy sobie jeszcze tutaj przeciwników pokonać, zawsze to jest act. No i z tymi kozłami no trzeba się wprawić, bo naprawdę... Znaczy może nie będzie ich potem dużo, ale no to są przeciwnicy, którzy sprawiają problemy, dobrze mieć ich wyćwiczonych. Co jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć, ten szturmowiec czystki, jakbyśmy tam dalej poszli przez te drzwi, to on tam dalej będzie i można sobie na nim expić level, bo póki co jeszcze oczywiście dużo expa daje. A my w tym momencie możemy sobie to odpocząć i pojechać tą windą, którą chciałem. Ona nas powinna zaprowadzić na samą górę, w to miejsce, z którego przyszliśmy. No, może nie przyszliśmy, to zaczęliśmy odcinek. I też zaraz spotkamy nowego przeciwnika. Widzieliśmy go na początku gry, tak naprawdę w intrze do gry. Czyli sondę zwiadowczą. Bo ona tutaj, jak pójdziemy w tamtą stronę, co wam pokazywałem w ostatnim odcinku, to będzie tam właśnie ta sonda i ona ma taką zdolność, jeśli można to nazwać, że nie jest specjalnie silna, ale jeśli ją się tam trafi, bo ona będzie w nas strzelać, to wtedy wybucha. Będzie nas próbowała podejść i wybuchnąć, czym po prostu najlepiej odepchnąć albo się odsunąć. Ale to zresztą zaraz zobaczycie. Dobra, dojechaliśmy w to samo miejsce, jesteśmy tutaj, możemy przejść sobie tędy. No i plan jest taki, że przejdziemy sobie tutaj. A co najciekawsze jest to, że tak naprawdę tych wykopalisk mogliśmy w ogóle nawet teraz nie odwiedzać jeszcze. Moglibyśmy je sobie na spokojnie pominąć. Jak widzicie, możemy tędy przejść, a tutaj będzie przejście w ogóle gdzie indziej. No i mamy tą sondę zwiadowczą. No i tak wyglądała walka z nią. Widzicie, ona teraz wybucha, ale się coś zacięła i nie może do nas dolecieć. No i tyle ją widzieliśmy. Tam na dole leży. No niestety teraz jej oczywiście nie zeskanuję. No BD1 nie da rady. No i zobaczcie, wróciliśmy w to miejsce. Tylko teraz mamy, jak widzicie, nowe zupełnie możliwości, bo mamy nową moc, no i też są tak naprawdę no otwarte parę rzeczy. W sensie no, otworzyły się te jakby zawory powietrza, przez które możemy skakać. To dzięki temu głównie będziemy mogli wrócić z powrotem, że tak powiem, w to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. No ale zawsze też jakieś nowe rzeczy będą. O, widzą nasz szturmowcy? A, tutaj był. Żegnam tego. Nie zabijesz mnie. No i dobra, zobaczmy tego.
My mamy tutaj też paru tych szturmowców na dole, tak? Dobra, załatwmy tego może. Ładnym zeskokiem. Widzę go na dole. Dopadniemy No i cię, co, Hato. zostajesz sam. Zwinny jesteś, co? No i dobra. Załatwiony. I teraz możemy sobie właśnie wejść tutaj. I tutaj będzie to ulepszenie, dzięki któremu będziemy mogli te niektóre zamki BD1 otwierać. Tego się nie spodziewałem. To wielki posąg Zefo, więc w środku są pewnie rzeczy Zefo. No, nie da się ukryć, Kal. Także wchodzimy. Sobie do góry. A, po tym się nie da, dobra, bo to tak ustawione, że myślałem, że potem już mamy wchodzić. Ale oczywiście wchodzimy tutaj. No te miejsca do wchodzenia są bardzo ładnie ustawione. I tutaj możemy zainstalować właśnie ulepszenie do BD1. Łącze? Tak, racja, mogę wymienić twoje na to. Zajmijmy się tym. I jak? Przetestujesz? No i mamy to łącze, które nam się oczywiście bardzo przyda. Hakuj panela, aby dostać się do nowych obszarów. I możemy sobie też zmienić miecz świetny. W sumie, dlaczego by nie? Mamy trochę nowych rzeczy. Możemy też na przykład zmienić kolor. Może na przykład na zielony. Jeśli chodzi o emitery. A niech będzie taki ala świecznik, powiedzmy. Ta rękojeść do niego pasuje. Jeśli chodzi o aktywator, ten nawet fajny. Druga rękojeść, powiedzmy, że to. I materiał zróbmy sobie na przykład... A, taki ala złoty. Zielono-złoty miecz, niech będzie. Piękny kal nam wyszedł, naprawdę cudo. Także możemy lecieć dalej. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, jak ten mecz będzie wyglądał, nie ma to żadnego znaczenia dla fabuły, ale... A nie oczywiście dla poziomu trudności, ani z tym rzeczy, ale po prostu lubię sobie tak zmieniać. Widzę cię tam na dole. Dobra, pięknie, szturmowiec załatwiony, jeszcze kolejny oczywiście. No te szturmowce są biedne, ale no co zrobisz? No niestety stanęły nam na drodze, musimy je pokonać. Można i tak. Ale naprawdę porównując tą grę do Star Wars Outlaws, tą grę o tej kobiecie, o tej jakiejś dziewczynie, co tam niedawno wyszła, no to ta gra jest zdecydowanie lepsza. Wracaj tu. Przynajmniej ja ją bardzo też lubię oczywiście, Co tam więc jest? mogę nie być nieobiektywny, ale uważam, że jest super. Nowe malowanie modliszki, kolejne, takie czarne, że czarne. Dobra, pochodzimy na razie z tym złotym. Jeszcze jeden szturmowiec. Jesteś za szybki. No jestem, możliwe. Dobra, mamy go. Muszę je otworzyć. No wiecie, w tej grze w porównaniu do Star Wars Outlaw przynajmniej tutaj nikt nie nazywa szturmowców impami, co mnie strasznie denerwowało w tej grze. Ale to przynajmniej chociaż tyle dobrego. I teraz mamy ten materiał i pójdziemy sobie na razie w tą stronę. Obserwuję cię. Chociaż wiem, że powinniśmy... Przełamię twoją... A, brawo, brawo Kal. Po prostu tak sobie spadłeś. Kal, co ty robisz? Jak coś, to ja wciskałem cały czas w blogę, nie wiem czemu on tak naprawdę robi. Dobra, już Kal, uspokoiłeś się, możemy go załatwić, dzięki. Przyjdziemy sobie tu, dlatego że tutaj, o ile się moja pamięć nie myli, była skrzyneczka. A tutaj raczej w to miejsce później już w ogóle nie będziemy wracać, dlatego fajnie ją wziąć teraz. Albo moja pamięć się myli. Kurczę, to nie było tutaj. BD1, tutaj. A, tutaj była, dobra. Jednak tutaj, tylko w innym miejscu. No, już się bałem, Masz jakiś że się pomysł? pomyliłem. To dawaj, schakuj to. A, no dobra. Co to? I mamy to. Kolejne malowanie modliszki. Naprawdę dużo ich nam dają. Teraz taki niebiesko-biały. Dobra. Na razie zostawmy tak jak jest. I możemy wracać tą samą drogą, co przyszliśmy, no bo tutaj, no nie ukrywajmy, tylko po to przyszedłem.
Bo to jest ta skrzynka, o której można naprawdę łatwo zapomnieć, no dlatego, że w to miejsce raczej już się nie wraca potem. No teraz możemy iść tędy, tu jeszcze mamy te szczurki. No. Małe szczury, a jak klepią. Dobra. No i teraz widzicie, dzięki temu, że są te panele aktywowane, to możemy sobie górką przejść. No i dobra. Tutaj na górze nic chyba nie ma, ale tu jest jeszcze coś ukryte, więc nawet dobrze, że tu przyszliśmy, jakieś echo zgarniemy. Gdzie jesteś? Nie możemy dłużej czekać. Przepraszam. Okej, kryjówka echo mocy, komunikator używany przez matkę do kontaktowania się z kimś bardzo jej bliskim, nie mogła dłużej czekać na tę osobę, a decyzja odejścia była bardzo bolesna. No i to pewnie czeka na tego, co wtedy znaleźliśmy szczątki, także no by się raczej niestety nie doczekała. Rozpędzenia w dobrą stronę, idę chyba w dobrą. No, dokładnie, tutaj sobie musimy przeskoczyć. I zaraz będziemy po drugiej stronie. No jak pamiętacie, 2 odcinki temu tutaj dosłownie żeśmy szli. Aj, no brawo ja. Dobra, załatwieni. Tak, wycofaj się. Rzuć broń. Już rzucam. Cała drużyna nie żyje. No dawaj. Pokaż co potrafisz. Gin. Cel jest szybki. Aj, dobra. Mamy po nim, także możemy ruszać tutaj. No i powoli wracamy. Powolutku dosłownie wracamy na modliszkę. No jeszcze tutaj wybrałem dłuższą drogę powrotem, tylko dlatego, żeby już tutaj część rzeczy właśnie, no pozabierać. Także wracamy sobie spokojnie. Aha, nie wiem czy... A, dobra, w tą stronę chyba poszedłem, co? No, zdecydowanie, przeszedłem. Przeszedłem sobie przejście. Przejście będzie tutaj. O, dokładnie. Troszeczkę mnie poniosło, za daleko poszedłem, ale to nic. I wychodzimy na punkcie medytacyjnym. Możemy od razu odpocząć. Tu będzie jeszcze jedna skrzynka, którą zgarniemy sobie po drodze. Mamy jeszcze punkt umiejętności do wydania, ale to sobie wydamy przy kolejnym punkcie medytacyjnym, bo może jeszcze uda mi się nabić jednego. No dalej, zdrajco. Walczmy. No chociaż tak przyznam szczerze, że mało ci szturmowcy dają, więc nie wiem czy mi się to uda nabić, no ale zobaczymy. Na pewno zgarniemy sobie tutaj kolejną skrzyneczkę. A, no dobrze. I co tym razem ciekawego? Tym razem mamy nowy materiał na miecz, duryt. Spoko. Aha, i tego z tej strony nie weźmiemy. Kurczę, to jest problem w takim wypadku. Dobra, zapomniałem o tym, że z tego z tej strony nie weźmiemy, ale czy my w takim razie możemy tutaj jakoś przejść? No nie mówcie, że nie. Okej, no to troszkę nieprzyjemnie w takim razie się zrobiło, jak ja tędy nie mogę przejść. Dobra, czekajcie, zobaczę na mapie. Tylko by było możliwe z drugiej strony otworzenia, najlepiej było tymi kopalniami, czyli jednak musieliśmy tymi kopalniami chyba iść, zobaczcie. No to nieprzyjemna rzecz, czeka nas bardzo długie wracanie się. W takim wypadku chyba. Zastanawiam się, jak to inaczej moglibyśmy zrobić. Może... kurczę, teraz się zaciąłem. Dobra. Dajcie mi chwilkę, ja jakoś tutaj wrócę i spotkamy się ponownie, bo nie wiem, przyznam szczerze, co teraz robić. Troszkę się tutaj wtedy zawiesiłem. Dobra, to nic, to zaraz się spotkamy. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Spotykamy się przy tym miejscu, gdzie tutaj odblokowałem właśnie tą nową zdolność BD1, jeśli chodzi o hakowanie, bo tutaj zapomniałem oczywiście zhakować jednej rzeczy i też możemy dostać się do jakby portu Imperium. Możemy w sumie tam pójść na razie.
Może tam będzie jakieś Znalazłeś coś, Bidiła? przejście. Ja to nie pamiętam, przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie to, że tam to przejście było zablokowane, ale to też przez to, że ja tą grę przechodziłem już kurczę parę lat temu. I nie pamiętałem o tym akurat motywie. Jakoś mi wyleciało z głowy, czyli jednak musieliśmy przejść przez ten teren wykopalisk. Ale dobrze, to tam dużo nie straciliśmy tak naprawdę. Jeśli tutaj nie będzie przejścia, to ja się oczywiście tam wrócę. Szybko. To nas idziemy tędy. Mamy czarnego artu. Ale na razie otworzymy sobie tu przejście. No i tutaj mamy kolejne echo do wyczucia. Nie przejmujcie się zaginionym artefaktem. Zajmę się tym osobiście. No i mamy zaginiony artefakt na 6. Jeszcze tylko nam 7 chyba brakuje, co? No dokładnie. No i mamy punkt medytacyjny. Możemy odpocząć, ale medytować na razie nie będę. Mamy też, ale mamy 2 punkty umiejętności. To można akurat wydać na pewno. To na co by tu wydać? Wydałbym tutaj 1 punkt na to i na to, że podczas biegu po ścianie automatycznie zbija blastery. To jest bardzo fajne. No i to, że z tym więcej leczy, zawsze przyjemne, prawda? Więc to na razie sobie wezmę, potem będziemy sobie zwiększać moc, a na sam koniec jakieś tam nowe umiejętności walki. Ale na ten moment szturmowcy. Nie wiem, co to było. Niestety rozwaliliśmy Artu, no ale To się źle skończy. Nie potrzebuję wsparcia, żeby cię zabić. Uważajcie na siebie. niestety taki mamy klimacik. Ale teraz tego Artu będziemy mogli zeskanować. Sprawdzę to. Dobra, bo winda jest wyłączona i mamy galaktycznego astromecha, imperialny droid astromechaniczny. Także warto go było załatwić, żebyśmy go mogli zeskanować. A jak tu wygląda sytuacja? No chyba tutaj przejścia nie będzie, więc będziemy musieli się wrócić. Tak, dobra, tutaj na razie nie będziemy iść. Tutaj sobie na tą planetę jeszcze wrócimy, bo tam będzie bardzo długa droga, a zresztą nie mamy teraz narzędzi, nawet żeby tam przejść. Czyli na dobrą sprawę musimy się wrócić do tych wykopalisk. Czyli czeka nas długa droga. No i to bardzo długa droga. Dobra, to spotkamy się myślę już w tych wykopaliskach, no bo tutaj naprawdę kawałeczek trzeba przejść, więc no nie będę wam tego pokazywał. No i zaraz się widzimy z powrotem. No i dobrze, już jesteśmy na miejscu z powrotem w tych wykopaliskach. Troszkę mi to zajęło, ale na szczęście jesteśmy z powrotem. No i teraz musimy się udać do tamtego przejścia, tak naprawdę. Dobrze. To szybko sobie przelecimy do tamtej windy, która jest tam i będziemy już mogli kontynuować. Tak naprawdę to będziemy praktycznie na samym końcu, od razu nas to wyrzuci, czyli dość fajnie. Nie będzie naprawdę długiej drogi, tutaj sobie przeciwników już pominiemy. Nawet tego kozła. Do tego załatwimy i dobra, i wskakujemy do windy. Widzieliście, troszeczkę tutaj sobie punktów umiejętności nabiłem, no ale tutaj po drodze trzeba było tych niektórych szturmowców wyeliminować. Ogółem polecam wam zrobić nawet taką seryjkę, że tam paru przeciwników zabić, żeby sobie tych parę punktów umiejętności nabić. Na pewno jest wtedy łatwiej się gra, jak się ma jakieś nowe umiejętności, ale jak widzicie, nie ma takiej potrzeby, tak jak gramy też się te punkty umiejętności szybko zdobywa, no i idzie nam naprawdę dobrze. A teraz czeka na nas, tak sobie próbuję przypomnieć, czy był jakiś wcześniej, ale chyba nie, pierwszy boss. No nie liczę oczywiście tego z prologu, bo tam ta 9. siostra, no to... czy tam druga siostra, chyba druga. No, nie będę zdradzał jeszcze imienia, bo ja ją bardziej po imieniu tutaj zazwyczaj mówię. No ale tą inkwizytorkę, co walczyliśmy z właśnie na początku, to nie wiem, czy możemy zaliczyć jako bossa, bo to była walka, w której w sumie mieliśmy przegrać. Więc to będzie chyba taki pełnoprawny boss. A będzie to nam bardzo dobrze znana wszystkim fanom oczywiście Gwiezdnych Wojen. Pewna maszyna krocząca. O, coś może Speedy zeskanować jeszcze, to zeskanuję jakąś broń. Pałka szturmowca zwiadowcy. No dobra. Wspaniale. No i tak naprawdę już widać co to będzie, a będzie to AT-ST, która strzela w modliszkę. Nasz maszyna krocząca, nasza broń nie działa. To on? Niech ruszy tutaj swój tył. No i musimy zawalczyć z AT-ST. Póki jeszcze nas nie widzi, to może powiem jaka jest taktyka walki.
Można na niego nacierać i go atakować mieczem świetnym po nogach. No raczej nie jest to wskazane. Najlepiej to odbijać te jego strzały, które właśnie teraz robi. On wypuszcza jeszcze takie miny pod nogi, to przed tym najlepiej uciekać. I wypuszcza też takie rakietki i właśnie tym pchnięciem najlepiej je w niego odbijać. No i tak wygląda mniej więcej taktyka, także zawalczmy z nim. On, jak widzicie, sygnalizuje mocno te ataki. O, i puszcza rakietkę. Rakietkę odbijamy w niego, zadaje mu to potężne obrażenia. O, i właśnie przed tymi minami lepiej uciec. No, teraz mi się nie udało żadnego ciosu, niestety, praktycznie odbić w niego. No i wciąż rzuca te miny. A my go właśnie w taki sposób powolutku dobijamy. Puszcza rakietkę, rakietkę w niego. No i bolesne pół życia już mu zeszło. No dawaj. Okej. I rakietka w niego. Jak widzicie, moc nam na spokojnie starczy na 4 takie odbicia. Zresztą jak będziemy odbijać, to też nam moc wraca. Z każdym skutecznym odbiciem. A tylko przed tymi minami ja się raczej wycofuję. No i zaraz będzie po nim. Widzicie, że ledwo stoi. No i rakietka, pyk. No i został tak naprawdę na hita, więc dobijamy go. No i to tyle. ATST pokonany. Jeszcze wychodzi gość, który nim kierował. Możemy go oczywiście dobić. I go zeskanujemy. Prawdopodobnie, prawda, BD? Radzisz sobie, BD-1? Albo BD jednak nie ma ochoty go zeskanować. No ale to taka właśnie walka z bossikiem. Trzymasz się? Nie jest To ona, dobrze. nie była ona, jak widzicie, specjalnie trudna. Wystarczyło trzymać się z daleka, odbijać ciosy, no i pchnięciem mocy te rakietki załatwiać. No i tak naprawdę to tyle. Możemy wrócić na modliszkę, no i zobaczyć, co tam nam powie. No właściwie pochwalić się tym, co my znaleźliśmy. Także wracamy. Na szczęście, jak widzicie, statek chyba w formie, chyba nic mu się nie stało, także możemy wracać. Dobra robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec mędrca Zefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja władających mocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashyyyk. O, Kordowa znał się z Łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kashyyyk, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych Łukich. To szykujmy się do walki. Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyje. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami, ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trilli. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Kordowie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Tak, podczas buntu w więzieniu. Była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic.
No i mamy też nową informację o Ciri. Trochę się o niej dowiedzieliśmy, że miała kiedyś padawankę. Właśnie padawankę Ciri. Strasznymi wspomnieniami z czystki. No dobrze. Możemy też oddać te nasiona do terrarium. Tam chyba 2 sztuki znaleźliśmy. No dokładnie. Czyli mamy to zrobione. No i teraz, tak jak widzicie, możemy już polecieć na Kashyyyk. Ale możemy też, co ciekawe, polecieć z powrotem na przykład na Bogano albo na tą Tatomiro. Zapasy na całym Bogano. Warto by było po nie wrócić. I właśnie to, co teraz powiedziała Ciri, jest bardzo ważne. Skoro postacie tak mówią, że warto by było wrócić na Bogano, to znaczy, że naprawdę warto tam wrócić. I no mogę wam powiedzieć, że na pewno będzie warto i zanim pojedziemy na Kashyyyk, sobie wrócimy na to Bogano, bo tam będzie jedna rzecz bardzo istotna, o której oczywiście nie chcę na razie mówić, żeby tutaj nie zdradzać, nie spoilerować ewentualnie. I myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku myślę, że udamy się na Bogano. No tam nam zajmie troszeczkę czasu, więc możliwe, że nawet cały odcinek, a może nie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie i potem oczywiście ruszamy na Kashyyyk. Także to było tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę. Zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam także na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Na razie. Hej!